Dzień dobry wszystkim. Jadę właśnie do tapicera i tak pomyślałem, że przy okazji mogę Wam pokazać, jakie materiały warto wybierać na sofę, narożnik, krzesła, które będą odporne na brudne łapki dziecka, wino po imprezie, masło z kanapki, czekoladę, czy sierść kota, albo nawet i samego kota. Posłuchamy tego wszystkiego z ust profesjonalistki, młodej dziewczyny, tapicer, która swoją pasję przekuła w sposób na życie. Za niedługo będę na miejscu. Do zobaczenia. Witam Was ponownie. Dojechałem. Jestem już w pięknej miejscowości Rajcza. Jestem dzisiaj gościnnie u Olgi i kota. Mam nadzieję, że naszego testera, że będzie mu się chciało, że Ryszard nam pomoże. Bo chciałbym naprawdę Wam dzisiaj pokazać, które materiały warto wybierać, które szybko się nie zniszczą, które się nie poplamią przy jakiejś większej imprezie, albo małe dzieci ze swoimi rączkami wszędobylskimi tego nie załatwią raz, dwa. No a Olga jako profesjonalistka tapicer pomoże nam. Dlatego na razie, tak jak zwykle, krótka teoria, a później przejdziemy do testów i popróbujemy to na żywo, w takim normalnym użytkowaniu, jak te materiały by się zachowywały. Powiedz mi, na co zwracać uwagę, jeżeli chcę wytapicerować sobie albo kupić nowy narożnik, fotel, cokolwiek, tak? Na co mam zwrócić uwagę, jeżeli mój dom jest otwarty, zapraszam na imprezę, a te imprezy nie kończą się grzecznie, tak? Tylko nieraz się rozlewa coś na te tkaniny. Jasne. W pierwszej kolejności, w takim wypadku jak mówisz, warto zwrócić uwagę na, czy tkanina jest łatwo czyszcząca. To przede wszystkim w tym momencie mamy pewność, że coś z tej tkaniny spłynie, że to nie jest tak, że się wchłonie od razu. Oczywiście, że należy to wytrzeć od razu, tak? Ale nie trzeba używać żadnych specjalnych detergentów. Te tkaniny mają specjalne powłoki, które chronią właśnie przed tym, przed zabrudzeniami. W tym momencie w trakcie testów będziemy to sprawdzać, czy rzeczywiście tak jest. To jest to, że ta woda się tak leje, tak? Czyli że jest hydrofobowe, tak? Czyli że po prostu spływa potem. Pewnie niektórzy z Was zauważyli, ci co oglądają więcej moich odcinków, że miałem kiedyś szary narożnik. Teraz jest piękny, niebieski, dzięki Oldze. I powiem Wam naprawdę, właśnie wziąłem ten materiał, to jest ten, tak? Tak, dokładnie. To jest właśnie welwet. Mam dużego psa, mam średnio małe dziecko, które zawsze brudzi i schodzi bardzo dobrze. Także zobaczymy, sprawdzimy tutaj sobie, jak to wygląda na takiej próbce. Dobra, no i idę do sklepu, albo spotykam się z Tobą i co mam Ci powiedzieć? Ja chcę mieć to fajne, no ale dobra, Ty mi powiesz, no ale to będzie fajne. A jak mam Ci uwierzyć, że to jest fajniejsze od tego fajnego? Warto zwrócić uwagę na kartę parametrów na próbniku tkaniny. Oczywiście w sklepie należy zapytać sprzedawcę, a u tapicera należy zapytać tapicera, tak? To on powinien wiedzieć, co sprzedaje i jakie tkaniny po prostu używa i jakie są najlepsze w wypadku kota czy dziecka, tak? Ja mogę pokazać mniej więcej taką kartę parametrów w tym momencie i zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Czyli zobacz, należy zwrócić uwagę. Pokażę. Zobaczcie, że to jest zdjęcie obok. Mamy gramaturę, tak? No i warto, żeby gramatura była wyższa niż 300 gramów na metr kwadratowy. Przesunięcia w szwie. No tu w tym momencie to jest kategoria B, najlepsza jest kategoria A. Bodajże jest tej kategorii aż do D. Mechacenie i peeling, kategoria A. I to jest dość istotne, bo nawet jeżeli jest odporna na ścieranie, powiedzmy, że jest według testu Martindale'a, o którym zaraz opowiem, ma dość wysoki ilość cykli, to w mechaceniu i peeling to też jest istotne, dlatego że przy siadaniu w tym momencie pojawiają się taki nieprzyjemny meszek na powierzchni. Ma jakieś na spodniach, dokładnie. Że po prostu może to zniszczyć. Dokładnie. To samo czyli dzieje lepiej się. Ta kategoria A. Tak. Więc najlepiej, jeżeli na całości wszystkich parametrów wszędzie jest kategoria A. Oczywiście tak by było najlepiej. A jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, w tym momencie jest wykonywany tak zwany test Martindale'a. W skrócie mogę powiedzieć, że to jest coś na zasadzie, że jakbyś siadł ileś tysięcy razy na kanapie, tyle razy ta kanapa się jaka fucha, jak sprawdzamy to, nie? Tak, ile ten? 18 000, jak? No jest jeszcze dobre, to lecimy. Także to jest dość istotne i wydaje mi się, że to jest najistotniejszy parametr, dlatego że w
tym wypadku mogę powiedzieć, że ta tkanina nie jest dobra z tego względu, że ma tylko 18 000 cykli, a tkaniny powyżej 45 000 cykli już należą do bardzo dobrych. No 18, a 45. Tak. Czyli tak podsumowując, idę, patrzę przede wszystkim na te, ile tych cykli ma, ile razy tyłkiem usiądę sobie na tym materiale i się nie zniszczy. My cenię, żeby to najlepiej była kategoria A. Tak. Przesunięcie w szwie jest też istotne, dlatego że też pojawiają się nagle dziury przy przeszyciach i tak dalej, więc też jest istotne, żeby też była kategoria A. Chociaż no B no wcale nie jest gorsze. I ta gramatura najlepiej jakby było powyżej 300 gram. Tak, dokładnie. I jeszcze o czym chciałem wspomnieć, to już pokrótce, jest jeszcze coś takiego jak certyfikat Ecotexu. Są instytuty, które badają, czy tkanina, jaką tkanina ma zawartość chemikali. Czy nie ma za dużo formaldehydu, czy nie jest rakotwórcza. Bardziej taki naturalny. Dokładnie. I to jeżeli ma ten certyfikat, to znaczy, że jest to bliżej natury. Tak, dokładnie. I w tym momencie dbamy bardziej o środowisko, bo te tkaniny są gdzieś tam lepsze w recyklingu i tak dalej. No nie oszukujmy się, ale tkaniny to chyba ogólnie dział tekstylny, to jest chyba drugi najbardziej zanieczyszczający. Tak, dokładnie. Więc w tym momencie warto zwrócić na to uwagę. No ale to powiedz mi, bo tak kobieta tapicer, to chyba niespotykane, prawda? No słuchajcie, no zobaczcie, młoda dziewczyna, a to do tego trzeba siły użyć. No, ten mój narożnik Olga ze mną wynosiła. Ja byłem zmęczony, Olga nie. To już wprawa, nie? Po prostu przez tyle, że tak powiem, blokowisk gdzieś tam się, wiesz, wnoszenie przez te wszystkie klatki schodowe, nie? No ale owszem, jest to bardzo ciężka praca. Nie powiem, trzeba się ponaciągać, tego trzeba się nadźwigać, no zrobienie narożnika, wiadomo, to nie jest tak, że to po prostu stoi, a ja sobie koło tego biegam, trzeba po prostu to dźwignąć, przenieść, obrócić, przesunąć, nie? Więc w tym momencie, no praca jest bardzo ciężka. Ile lat już tak dźwigasz, ćwiczysz? No jest to już 5 lat, kiedy pracuję w tym fachu, no oczywiście, no gdzieś tam pojawiają się bóle rąk, bóle pleców, no ale to już niestety, to jest już taka choroba zawodowa, nie? W tym momencie. Ale słuchajcie, jakie piękne rzeczy robi. Dla mnie już któraś tam rzecz zrobiła. Pokażę Wam linki u siebie tam, czy na YouTubie, czy w artykule. Wejdźcie na bloga, czy wejdźcie na Facebooka, naprawdę warto. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dobra, idziemy, zrobimy testy, żeby ludzie zobaczyli, jak to faktycznie w normalnym użytkowaniu się sprawdza, czy zejdzie pod wpływem wina, czekolady, czy no niestety zostanie plama. Ok? Idziemy, sprawdzamy. A teraz przejdziemy do tego, co Was najbardziej interesuje. Zrobimy test materiałów, jak one w normalnym użytkowaniu się zachowują. Czyli weźmiemy masło, czekoladę roztopioną, sprawdzimy, jak małe dzieci by swoimi paluszkami tutaj poplamiły, czy to zejdzie, czy nie zejdzie. Pobawimy się też bardziej jak dorośli, rozlejemy wino. Olga kupiła specjalnie wino na tą okazję, tak więc nie straci się, na pewno. Nie, spokojnie, się tym dobrze nim zajmę. Jak Ryszard będzie chciał z nami współpracować, to pochodzi trochę po tych materiałach, podrapie, no i zobaczymy, czy te materiały są wytrzymałe na to, ale mamy też sierść kota, psa, posmarujemy i zobaczymy, czy one z danych materiałów fajnie schodzą. No dobra, to do dzieła. Ja wezmę sobie tutaj moja malutka rączka i pobawimy się. Tutaj mamy masełko. O, to jest mój materiał, proszę Państwa. To jest ten materiał, który ja mam na swoim narożniku. Zobaczymy, jak się sprawdza, jak wychwaliła mnie, to... Tak jest. O, na tym nawet powiem Ci, że prawie nie widać materiału. Nie widać, ale akurat nie ma dobrych parametrów. Okej, no to dobrze. Zobaczymy. Dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby... No i jako skórze też spróbuj, nie? Bo to tak powinno zejść, ale plusy i minusy jako skór. Dobra. No i tak, dokładnie. Czekolada. Słuchajcie. To jest, co to za materiał? To jest tkanina drukowana. Dobra, to czekolada. No i dobra, podaj wino. A, winko, proszę bardzo. Wiecie co, ja to tak na rękę, bo nie będę przecież później w drodze powrotnej, kiedy zatrzyma, tak... Dobra, i jeszcze te dwa materiały. Widać od razu, że na niektórych materiałach te wino stoi. Po prostu nic się z tym nie dzieje, nie wsiąka. No i dobrze. No to teraz zobaczmy.
Tu widzę, że to masło w ten mój materiał ładnie wsiąka, ale to, że pobrudzimy, to zawsze tak mówię, tak? To, że się pobrudzi, no ma prawo się pobrudzić. Tylko pytanie, czy to łatwo i szybko się zmyje. No, dzieci no nie będą ostrożne, tak? My też nie zawsze nam wszystko wyjdzie, tak więc musimy zobaczyć, czy to zmyjemy. Daj proszę szmatkę. Najpierw suchą, zobaczymy, ale według producentów zawsze zalecają myć z wodą, nie? Czyli czystą wodą? Tak, szmatka z wodą. A tak najlepiej. Co to jest za materiał? To jest tkanina, która nie ma parametrów łatwo czyszczących, ale za to jest właśnie świetnie wytrzymała, ale nie w kwestii kotów. Niestety ta tkanina jest... Czekolada. Tak. Wszystko na razie zostaje. Wszystko zostaje na niej, tak, ale za to jest bardzo fajna. Sprawdzimy zaraz na mokro też, dokładnie, nie? Mój materiał. Zobaczymy. No. Wino. Mogę imprezować. No, tak zobaczymy. Zeszło w miarę, ale szmatką na razie. Tak. Zobaczymy Tłuste nie zeszło. Czekolada rozmazuje się. No, tylko jest na sucho, nie? Ale nie, słuchajcie, no prawie schodzi. Tak, prawie schodzi. Zobaczymy dalej. Ekoskóra, no to chyba wiemy, jak to będzie wyglądało. No, z tego skóry wszystko schodzi. Czekolada została, no ale jak... To wiadomo, to mokrą wodą i zejdzie. To co to jest za materiał? Tak samo, tkanina velvet, ma bardzo dobre parametry, łatwo czyszczące i schodzi bardzo dobrze. Nawet bym powiedziała, że nawet lepiej od tej twojej tkaniny. To co to mi poleciłaś? Słuchajcie, no naprawdę lepiej to już... Chciałeś granat, to nie miało próbnika granatu. Dobra. Okay, tu jest ten materiał, który... No... I zobacz, nie było widać tych plam, nie? Na początku. Było. Teraz te plamy już wszystkie wyszły niestety. Widać. No, widać już wszystkie wyszło. plamy. Ładnie, zobacz teraz to. Tak samo z tej tkaniny jest dość ładna, ale no niestety dla kota widać, czy... Widać. Tak, też nie jest łatwo szcząca. Tu mamy tą drukowaną, tak? Tak. O, tu fajny ten materiał, że nawet schodzi. Czy są szmatką ładną schodzi? Tak. No i żakard. To są tkaniny stylowe, ale zobaczymy, co będzie z tym. Powiem wam tak, czekolada... Niestety. No ale jest, wszystko widzę. Wszystko widać, masło jest ten. No i co, próbujemy wodą, tak. co? Zobaczymy. Dobra, spróbuj. Dobra, zobacz najpierw z tej twojej, bo jestem ciekawa. No, ja też. Co, nie schodzi? No nie, no powiem ci tak, czekolada prawie zeszła, ale zejdzie. Tak, czekolada zejdzie. Masło, tłuste plamki. No, jest gorzej. Tłuste plamki. Wina w ogóle nie widać. Widzicie? Zostało. Czekolada też, ale widać, że jakbym troszeczkę bardziej poczyścił, to by zeszło. Myślę, że ale tak. tłuste plamy zostały. Niestety. To jest velvet. To jest velvet, dokładnie. To jest velvet. Łatwo czyszczący. Także... A wiesz co? Jeszcze sprawdzimy długopisem. Markerem może? Może być. Okej. Markerem, no to będzie dość ciekawe, nie? Bo... No, jak to się... Przecież dzieci piszą po wszystkim, tak? Zobaczymy, co pójdzie z tego. To też jest łatwo czyszczące. Zobaczymy. Czekajcie, sobie zamoczę. I schodzi. Zobaczcie. Ja wiem, że to da radę wyczyścić. Widzicie to? Popisaliśmy markerem. Także ten velvet, mimo że tu tłuste plamki zostały, podejrzewam, że gdybyśmy to faktycznie wyprali tak, jak powinno się wyprać. Ale słuchajcie, już teraz robię jeszcze na mokro. No naprawdę jest, bardzo ładnie zeszło. No i właśnie raz miałam taką sytuację i to chyba nawet swoją rogówką, tylko tą pierwszą, że już skończyłam ją i przechodziłam właśnie z pisaczkiem i przejechałam pisakiem po kawałku rogówki i to właśnie chyba była ta tkanina i do strzału to zeszło, także uratowało to wtedy sytuację. No dobrze, to mamy materiał, który no widać na razie wszystko. Czekolada nam tutaj schodzi. Jaki to jest materiał? To jest tkanina, nie jest łatwo czyszcząca. No nie, słuchajcie. Nie, wszystko widać. Dobra. Mimo dobrych parametrów, no to niestety to łatwo... Tu mamy kolejny velvet. Tak. O, tutaj co, nie schodzi? Schodzi. Schodzi, no. Schodzi, ale widać, że trzeba będzie troszkę na tym popracować. Czekolada też schodzi. Tłuste plamy na razie są, ale nie aż takiej ilości jak przed chwilką. Nie, no tłuste plamy zostają. Wina, powiem wam, w ogóle możemy imprezować ile chcemy. Jak coś się stanie. No ale tutaj na tym materiale i czekoladę widać. I tłuste plamy zostały. Tu mamy tą tkaninę drukowaną.
Tylko minus jest ten, zobacz, jak przecierasz, to w tym momencie ten wzór tutaj, widzisz co się z nim dzieje? Tak jest. W tym momencie i to w tym momencie zostanie niestety. Już w tym momencie będzie widać te ślady tego czyszczenia, że pisak Popatrzcie, wszedł, faktycznie. ale niestety tkanina w tym momencie gdzieś załamują się te włókna i... Wyprałem. Pisak, no tu wiesz, w niektórych miejscach widać, ale zszedł bardzo fajnie. Już tam o winie nie mówię, bo naprawdę bardzo łatwo to zeszło. Trochę czekolady zostało, ale ten wzór jest jakby też... Sprałem go, można powiedzieć. Już, no okej, to nie jest sprane, ale jest już zachwiany. To nie jest idealne tak jak było. Dokładnie. Teraz spróbujmy to. No tu mamy tą tkaninę płótną podobną i to jest o tyle fajnie, że jest ciemny kolor, ale ten brud pozostaje. I na 100%, jak Ryszard nam pozwoli i podrapie, to niestety powyciąga te włókna. Teraz mamy plecionkę, ładnie tutaj popisaną przez Olgę mazakiem i z tej plecionki nawet, powiem Wam, schodzi. A obawiałem się, że to będzie dużo No, też gorzej. myślałam, że będzie gorzej. Ale schodzi, ale zostaje plama. Jakby ten mazak się troszkę rozmazał. Ta czekolada mimo wszystko gdzieś tam zejść nie chce, ale... Ale w tym też nie ma tragedii. No, może gdzieś tam przy większej walce to... Myślę, Myślę, żeby zeszło. Tak. No ale na pewno należy uważać z detergentami, tak? Bo niestety, ale producenci już nie jesteś w stanie zareklamować czegoś, jeżeli w zły sposób to będziesz, jeżeli w zły sposób to wyczyścisz, tak? Jakimś płynem, detergentem, który być może uszkodzi tą tkaninę, tak? No to dobrze, trzeba na pewno uważać. Fachowcy, którzy przyjeżdżają i czyszczą takie tkaniny. To nie mają specjalne chemiczne środki, tak? Do czyszczenia tkanin, więc tutaj jest już troszeczkę inna nie kwestia. Ludwikiem. Nie Ludwikiem. Szkoda, nie? Słuchajcie, z ekoskóry tak średnio. Powiem Wam, że gorzej niż z tego welwetu. Ale zejdzie tak, bo schodzi, tak więc nie ma tragedii. Zaraz Wam to podsumuję wszystko. I mamy jeszcze żakard. Zobaczymy, co będzie z tego. Na tym żakarcie powiem Wam mało co widać. Jest tutaj tłuste plamy, jest wino, jest oczywiście czekolada. I zostanie plama tutaj. O, ta tkanina nie jest łatwo czyszcząca, ale... Rozmazuje i to tak dosyć mocno. Widzę i po winie, i po maśle, wszystko zostało. Ok, zobaczcie, to... Nie z wszystkich materiałów nam zeszło, nie z wszystkich tak dobrze, ale z niektórych, jak z welwetu, umyliśmy, można powiedzieć, wszystko. Z ekoskóry, o dziwo, na ten moment nie zmyło się to do końca, ale ja wierzę, że gdybym tutaj nad tym popracował trochę dłużej, nie byłoby problemu. No ale dobrze, to jest dla kogoś, kto dużo imprezuje lub ma małe dzieci, jest to interesujące, czy to uda się zmyć, wyczyścić, który materiał jest najlepszy. A jak ktoś nie ma dzieci, ale ma zwierzęta, my jesteśmy przygotowani na wszystko. Ja mam psa, tak więc mam od niego sierść. Tu Rysiek nam zostawił swoją sierść. Także spokojnie i zobaczymy, co się z tym stanie. Powcieramy troszeczkę. Chodź Rysiek, chodź, wskakuj. Tu, hop, chodź. No, hop. Współpracuj z nami. Leniu, chodź. Ciasto to chciałeś. A chciałeś ciasto, co? Proszę. Proszę tak, bardzo. Chodź sobie, podrapaj najlepiej. O, moja tkanina. Zobaczymy. I ja spróbuję to wetrzeć, żeby to nie było tak, że tylko sobie położymy, tylko próbuję wetrzeć, ale już widzę, który... Tak, ta twoja tkanina, widzę, że tutaj raczej nie zda tego testu, niestety. O, położył się. Ty pochodziłbyś. Dobrze. Tutaj też położyłeś, dobra. Słuchajcie, mamy testera, pochodzi, posprawdza, czy drapie się tutaj Rysiek, ten materiał. Zobaczymy, spróbujemy, może go teraz prowokujemy. O, widzicie. No, drapaj. No. Tak jest. Wytrzymał, materiał wytrzymał spokojnie. Taki mały, krótki test, jest. ale... Ok, mamy na każdym materiale już teraz sierść i kota, i psa. Ryszard ładnie współpracował. Słuchajcie, on teraz do masła się dobrał. Zobaczmy pierwszy materiał, jak tutaj wygląda z sierścią. To jest takie połączenie bawełny z lnem i powiem Wam szczerze, no nie będzie lekko. Po pierwsze, zostało nam prawie każdy materiał na tej plecionce. Został nam każdy materiał jest brudny, a sierść
O, trzeba by było naprawdę pozbierać tak, to. ta tkanina nie ma żadnych parametrów, która ułatwiałaby czyszczenie, tak? Nie ma żadnych powłok, które by sprawiały, że ta tkanina po prostu prosto schodzi. Więc w tym momencie jest plus ten, że ona po prostu ma taki kolor i nie inny, więc w tym momencie tego nie widać zbyt dobrze, tak? Tych wszystkich, tej całej sierści, ale w tym momencie minusem jest to, że ciężko, bo nie jest śliska, więc w tym momencie nic z niej nie chce zlatywać. Tu mamy plecionkę. Troszeczkę zostało. No tutaj było paskudnie pod względem czyszczenia, ale z sierścią nie jest źle. Dobra, no to zobaczmy welwet. O, zobaczmy ten mój. Ryszard, teraz po moim materiale. Schodzi. Widzicie to pod ręką? Ta jest właśnie przeznaczona przyjazna dla zwierząt. Tkanina, więc schodzi całkiem dobrze. Kolejny welwet, ten drukowany, który trochę, no słuchajcie, palcem wziąłem, bardzo fajnie. Z ekoskóry to w ogóle nie mamy o czym myśleć. I zobaczmy z żakardu, bo to jeszcze jest ciekawe. Całkiem dobrze poszło, ale jest, widać drobne włoski, to trzeba by było wyczyścić dosyć mocno. No tak, no, sypie się. Podsumowując, słuchajcie, chcecie coś odpornego na plamienie, na pewno warto wybrać welwet. Jest on specjalnie zabezpieczony, żeby dobrze się go czyściło, żeby nie brudził się, tak, nie chwytał tego brudu. Jeżeli chcecie coś ozdobnego, jasne, fajnie taki żakard, ale pamiętajcie, że to nie będzie takie fajne w utrzymaniu, prawda? Tak, oczywiście. W tym jest niestety problem, no ale nie oszukujmy się, nie dajemy takiej tkaniny do kuchni, więc ona zazwyczaj gdzieś stoi ładny fotel stoi gdzieś tam w kącie pokoju, w kącie salonu, gdzie możemy nim cieszyć oko po prostu. No ale w sumie bardzo dobra, jeżeli chodzi o czyszczenie, jest ekoskóra, prawda? Tak, ona zdaje wszystkie testy, jeżeli chodzi o czystość, jest bardzo gdzieś tam często używana w ośrodkach sanitarnych oczywiście, no ale trzeba pamiętać o tym, że się niestety łuszczy. Więc w tym momencie jest żywotność ekoskóry około 2-3 lat, tak, jeżeli użytkujemy ją rzeczywiście codziennie. I mamy te plecionki, takie jak na przykład tutaj, dla mnie, jako laika, jest ten plus, że jest tutaj jakiś wzór delikatny, ale no niestety w utrzymaniu czystości nie będzie to najlepsze, najłatwiejsze, tak więc trzeba się zastanowić. Ja myślę, że w tym momencie, jeżeli nie mamy dzieci, nie mamy kotów, ta tkanina jest idealna. Nie jest droga, wygląda dobrze, no i ma bardzo dobre parametry, ale nie jest łatwo czyszcząca. No właśnie, to jeszcze ważna rzecz, pieniądze, tak? Rozumiem, że ten welwet to będzie najdroższy z tego wszystkiego, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Szczerze mówiąc, żakard jest dość drogi, no ale oczywiście jest to tkanina stylowa. Już producenci, wiadomo, te welwety są w bardzo dobrych cenach, też z tego względu, że jest po prostu dość duża moda na to, więc teraz każdy producent praktycznie produkuje welwet. Więc, czyli od razu cena jest lepsza. Tak. No są troszkę droższe, wiadomo, są droższe niż tkanina tego typu, no bo oczywiście mają świetne parametry, no ale nie jest to, myślę, że to jest dostępne na każdą kieszeń. Okej. No mam nadzieję, że ten test i ta nasza rozmowa przyda Wam się przy wyborze sofy. Ale słuchajcie, no właśnie, możemy kupić, możemy przyjść do Ciebie, tak? I wytapicerować. Ale opłaca się to? Warto? No, czy nie lepiej? Bo teraz są te narożniki, no niedrogie nieraz, tak? No tutaj zadając mi to pytanie, no to w tym momencie jak nie chcę reklamować w żaden sposób swoich usług, tak? Ale robię to, w co wierzę. Tak. Więc mogę szczerze mówiąc powiedzieć, że jest to dość fajne, korzystając właśnie z usług tapicerskich, bo możesz w tym momencie wybrać sobie tkaninę, jaką chcesz. Powiedzmy, że ten Twój narożnik, nie wiem, jest Twoim ulubionym, pasuje w to wnętrze, nie musisz się zastanawiać już specjalnie nad rozmiarem. Ja tak nie. W 2 razy nawet, nie? Tak, dwa narożniki Ci robiłem. Także w tym momencie ten wzór, cała forma narożnika już Ci się podoba, więc w tym momencie tylko dobierasz coś, co będzie jakaś kolorystyka, tkanina odpowiednia właśnie dla Ciebie, tak? Twojego dziecka, czy pieska i tak dalej, czy Ci to zdrapią, czy nie. A w wypadku tkaniny, w wypadku nowych narożników, no to pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że zanieczyszczamy w ten sposób środowisko. Nie kupujemy nowe, zamiast odnowić stare. To już jedna kwestia, tak? Zgadza się. Tak. No, bardzo ważna rzecz teraz. Bardzo ważna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jakby nie pomagasz małemu przedsiębiorcy, czyli w tym momencie takiemu jak mi, bo możesz iść do dużej korporacji, gdzie kupisz rzeczywiście narożnik za, nie wiem, wartości usługi tapicerskiej, tak? Oczywiście, ale ile on Ci wytrzymie? 2 lata?
nie? A ten stary narożnik, który masz około 10 lat, to wystarczy tam właściwie wszystko powymieniać w środku, pianki, być może sprężyny, tkaniny i masz nowy narożnik. Słuchajcie, właśnie to jest też bardzo ważne i ciekawe. Przy okazji, gdy Olga robiła mi narożnik, według mnie tylko wymieniała tapicerkę, tak naprawdę ona zreperowała również to, co jest w środku. Troszkę dodała gąbki, poprawiła, fotel też robiła mi. No po prostu jest inna jakość teraz, jak usiądę. Tak więc warto się zastanowić, bo naprawdę nieraz mamy meble, wydaje nam się do wyrzucenia, a za wartość nowej naprawimy to w ten sposób, że będziemy mieli na dużo dłużej niż te marketowe meble. Ok, właśnie miałem się już żegnać, ale widzę, że tu stoi zresztą znany fotel. Powiedz mi, chodź go przybliżymy trochę, dobra? Bo on jest po renowacji właśnie, tak? Tak, tak. I co z nim tutaj robiłaś? No właściwie powiem Ci, że był w tragicznym stanie. On został znaleziony na śmietniku. Także oczywiście standardowa procedura, pewnie nie jeden Twój widz o tym wie dobrze, nie? Że najlepsze skarby właśnie na śmietnikach. Cały stelaż został sklejony ponownie, został wylakierowany, wybejcowany, wylakierowany, no ale oczywiście, żeby dojść do drewna, musiałam pozbyć się wszelakich farb, lakierów i tak dalej. Były 3 warstwy aż wszystkiego, czyli była już wykonywana jakaś renowacja tego. A jeżeli chodzi o całe wnętrze, no to niestety, ale musiałam się pozbyć wszystkiego do całego stelaża. Tu jest gąbka czy sprężyna? Wiesz co, tu w tym momencie w wypadku tak małego fotelika wystarczą po prostu pasy tapicerskie, które sprawiają, że Ty po prostu swobodnie sobie na nim siadasz i elastycznie pracuje, tak, całe siedzisko, ale w wypadku większych mebli, tak samo jak narożników, kanap, czy może większych właśnie foteli, takich jak Ty masz, jest troszeczkę inna sytuacja, bo mamy różne podłoża, mamy podłoże twarde, ale w tym momencie, jeżeli damy na podłoże twarde, czyli w tym momencie płytę wiórową, czy sklejkę, damy piankę, to ta pianka szybciej się też wysiedzi, z tego względu, że ona nie ma żadnego podłoża, które pracuje razem z nią. Więc w tym momencie, jeżeli już decydujemy się na rozwiązanie z pianki, tutaj sugerowałabym zapytać producenta, czy jest pod tym sprężyna falista. Ta sprężyna powoduje, że pianka amortyzuje, że sprężyna amortyzuje tą piankę i w tym momencie pracuje to razem. Nie usiedzi się tak szybko. Nie usiedzi się tak szybko, dokładnie. Czyli przy zakupie albo przy tym, jak ty renowację przeprowadzasz, to co, warto zauważyć, żeby była i gąbka, i pianka, i potem sprężyny jeszcze. Tak, dokładnie. To jest dość istotny aspekt. Lub jeżeli możemy, niektóre meble posiadają też sprężyny bonelowe, czyli tylko w tym momencie to jest rozwiązanie twardsze dla ludzi, którzy wolą twarde meble i te meble są zazwyczaj troszkę droższe. Tutaj już naprawdę wybór jest dość ciężki, bo to już naprawdę wszystko zależy od Twoich preferencji. Czy wolisz siedzieć na czymś twardym, czy wolisz po prostu wpaść w tą kanapę, żeby było po prostu wygodnie. Już nie wyjść. Dokładnie. Także jest to personalna sprawa, no nie? Także... Czyli słuchajcie, no bo chciałem tu o tkaniny się zapytać, ale fajnie, że to wyszło i wiemy teraz, na co zwracać ogólnie uwagę przy zakupie lub renowacji danego mebla. Dziękuję Wam za dzisiaj, ja i Olga. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to prosimy łapka w górę, naciśnij subskrybuj. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć. Cześć, na razie.